strony Łukasz Gromek z projektu Tekra. Znajdujemy się w kopalni kryptowalut niedaleko Warszawy. Jest tutaj moc obliczeniowa, która zapewnia bezpieczeństwo naszego blockchaina. Są to koparki, które podpisują transakcje na blockchainie Tekry. Natomiast dzisiaj chciałbym krótko podsumować te rzeczy, które udało się ostatnio w naszym projekcie zrobić. Myślę tutaj przede wszystkim o wprowadzeniu nowego algorytmu haszującego na naszym blockchainie. Mowa tutaj o algorytmie MPP. To było związane z ostatnim hard forkiem, który miał miejsce w ubiegłym roku jeszcze, pod koniec. Kolejne rzeczy, o których też już pewnie wiecie, są to wallety mobilne, które zostały wypuszczone na platformę Android oraz na iOS-a. Wallety są cały czas rozbudowywane, pracujemy nad nowymi funkcjonalnościami, wkrótce zostaną one opublikowane. Nasz zespół programistów intensywnie pracuje w tej chwili nad one-click masternodami. Jest to coś, co będzie pozwalało za pomocą w zasadzie kilku kliknięć myszką uruchomić masternoda bez znajomości zawiłości programistycznych, bez potrzeby wykupowania serwerów u zewnętrznych prowajderów. To wszystko będzie realizowane automatycznie przez nasze oprogramowanie. Kolejne rzeczy, nad którymi pracujemy, to są dywidendolokaty. One de facto już pracują, czyli można robić lokaty, natomiast dzieje się to w trybie półautomatycznym w tej chwili. Natomiast automatyczny system lokowania naszych coinów będzie uruchomiony w najbliższych miesiącach i będzie to realizowane z poziomu naszych mobilnych walletów. To nasz zespół informatyczny pracuje na najwyższych obrotach. W międzyczasie, pomimo tego całego szaleństwa związanego z pandemią, prowadzimy intensywne rozmowy biznesowe. Udało nam się nawiązać współpracę z 8 projektami, które będą listowane na naszej platformie. Oprócz tego prowadzimy szereg rozmów i prac związanych z technologiami, które będą tokenizowane na naszej platformie inwestycyjnej. Przede wszystkim trzeba wspomnieć o żarówce grafenowej, którą będziemy projektować w najbliższym czasie. Będzie się to odbywało przy współpracy z zespołem profesora Stręka, czyli z Instytutem Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych we Wrocławiu. Natomiast w tej chwili jesteśmy na etapie rozpisywania przetargu, w ramach którego wyłonimy firmę, która zajmie się wzornictwem takiej żarówki i stworzeniem MVP, czyli działającej, świecącej żarówki, którą będzie można wkręcić sobie w standardowy gwint w dowolnej lampce w domu i po prostu porównać sobie jakość tego światła ze światłem LEDowym. W międzyczasie oczywiście rusza od dawna zapowiadane prace nad budową platformy inwestycyjnej. To jest ten projekt, który jest związany z dofinansowaniem z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Budżet projektu opiewa na 16 milionów złotych. Prace ruszyły już w tym miesiącu. Wiąże się to z zatrudnieniem 18 nowych osób przy naszym projekcie. I prace nad tą platformą będą trwały przez najbliższe 3 lata. Kolejną rzeczą, o której należy wspomnieć, to staramy się znaleźć jak najwięcej zastosowań dla naszej kryptowaluty. Mamy już podpisane umowy z firmą, która będzie tokenizować farmy fotowoltaiczne, czyli mówiąc prościej, elektrownie słoneczne. Są przygotowane, albo przynajmniej rozmawiamy na temat 2 MW, które będą dostępne do kupienia za pomocą Tekra Coina z oczywiście odpowiednim rabatem. Nawiązaliśmy współpracę z firmą, która będzie produkowała bardzo nowoczesne rowery elektryczne, takie do zastosowań ekstremalnych. Na pewno Wam się to spodoba. Kolejne zastosowanie dla kryptowaluty Tekra to sieć ładowarek do samochodów elektrycznych.
Prosto mówiąc, będzie można w tych ładowarkach ładować samochody i urządzenia elektryczne, płacąc kryptowalutą Vector. Może już pominę mniej istotne rzeczy. Na koniec warto wspomnieć jeszcze o podpisanej umowie i liście intencyjnym z firmą Lunares. Stworzył tę firmę osoby wywodzące się z Europejskiej Agencji Kosmicznej. Przygotowują oni polską misję kosmiczną i będą testować naszą żarówkę grafenową w zastosowaniach kosmicznych. Chodzi tutaj przede wszystkim o hodowlę alg. Wiadomo, że nasze światło grafenowe ma spektrum zbliżone do światła słonecznego, w związku z czym będą testować, czy ma to przełożenie na na efektywność wzrostu alg przy zastosowaniu takiego zapoświetlenia. Nasz projekt jest postrzegany jako jeden z najważniejszych projektów blockchainowych. Także dlatego, że staramy się zaangażować do niego najwybitniejszych specjalistów z całego świata. Nie będę ich tutaj wymieniał wszystkich, natomiast warto wspomnieć, że udało nam się pozyskać do naszego zespołu pana profesora Mariana Srebrnego, który jest jednym z najwybitniejszych polskich kryptografów. Bardzo ściśle współpracujemy z zespołem Komodo. We współpracy z nimi będziemy wprowadzać na nasz blockchain DEPOWA tak zwanego, Delegated Proof of Work, co dodatkowo zabezpieczy nasz blockchain. Bardzo ściśle już od wielu miesięcy współpracujemy także z zespołem Zcoina. Jest to jeden z najbardziej renomowanych zespołów informatycznych specjalizujących się w budowie i rozwoju blockchainu. Przypominam o konieczności aktualizacji walletów. Jutro, kiedy ten film się pojawi, to już będzie ostatni moment, żeby te wallety zaktualizować. Wallety mobilne nie wymagają aktualizacji. To wszystko, więcej informacji na naszym kanale. Cześć!